Dzień dobry Warszawo. Minęła godzina 7:30. Temperatura w stolicy osiągnie dzisiaj przyjemne 20 stopni. Cześć! To, co zaraz zobaczysz, dla niektórych jest czystym strachem, a dla kogoś zwykłą codziennością. W tym filmie pokażę Ci, jak wygląda praca alpinistów na jednym z najwyższych budynków w Warszawie. Będzie naprawdę pięknie i wysoko. Zaczynamy. 5:30. To właśnie o takiej porze zwykle musimy wstawać do pracy. To jest właśnie jeden z tych momentów, których ja nie lubię w tej pracy, ale szczęśliwy i wyspany idę sobie na przystanek. Okej, jesteśmy już w centrum, dookoła jest sporo wieżowców i właśnie ten jeden jest nasz. Budynek nazywa się Unit i ma 202 metry wysokości. W tym filmie będziemy go myć. Zanim wyjdziemy na dach, chciałbym w skrócie opowiedzieć, jak wygląda cały proces. Myjemy budynek zjazdami, z góry na dół. Wydaje się proste, ale są pewne niuanse. Wiatr i słońce. Na przykład, jeśli po lewej stronie okna są już umyte, a wiatr wieje w lewo, nie możemy zacząć pracy po prawej. Po prostu zachlepiamy czyste szyby brudną wodą. Niby nic trudnego, ale w praktyce wiatr potrafi nagle zmienić kierunek nawet w trakcie zjazdu. Słońce to osobna sprawa. Po pierwsze, praca w pełnym słońcu jest męcząca. Po drugie, plyn na szybie wysycha znacznie szybciej. Nie zdążysz ściągnąć go z dwóch okien naraz. Trzeba znowu nanosić, zmieniać narzędzia, ściągać ponownie. Niby drobiazg, ale jeśli budynek ma 50 pięter, zjazd, który w cieniu trwa 3 godziny, na słońcu może zająć nawet 5. Dobra, teraz wchodzimy do środka i wjeżdżamy na górę. Pokażę Wam naszą bazę. Jesteśmy już u góry. Tam mamy Skyfall, taki taras widokowy, który ma niby przestraszyć i ludzie płacą za to pieniędzy, a my będziemy go myli od zewnątrz i nam będą za to płacili. Dobra, to teraz wchodzimy dalej. Tu jest nasza kanciapa. Tu mamy wodę, której myjemy szyby. Jeszcze ja tam się myję po robocie, bo niestety po takiej robocie kwiatkami się nie pachnie. Dalej tu mamy nasz sprzęt i jakieś miejsce, aby się przebrać. Tu mamy wejście na taras i tu właśnie się przebieramy. Dzisiaj musieliśmy być w pracy trochę wcześniej, więc nie zjadłem śniadania, wziąłem go ze sobą. I słuchajcie, to jest najpiękniejsze miejsce, w którym kiedykolwiek jadłem śniadanie. Zobaczcie to. To jest mega. Dobra, kolejny dzień na dachu. Jestem tu na razie sam, więc prawie nie mam czego się wstydzić, więc mogę pogadać z kamerką. Postaram się Wam wytłumaczyć, co tu się dzieje, zrobić taką króciutką dawkę teorii dostępu linowego. Mamy już tu założone stanowiska do zjazdów i zjazd się robi na 2 linach. Jedna lina jest robocza, druga asekuracyjna. Robocza jest ciągle obciążona, wisimy na niej, asekuracyjna, jakby coś się stało, to ta lina nas złapie. Mamy taki sprzęcik, to jest moja zjazdówka, na której się zjeżdża i mamy asekurację. W moim wypadku to jest taka asekuracja. Jakby coś się stało, to nas złapie. Dobra, tu jest taki przykład, powiedzmy, profesjonalizmu. To jest tak zwane Y-stanowisko, kiedy każda lina jest jednocześnie wpięta do 2 punktów. Ale zwykle większość robi jedną linię za 1 punkt i jest w porządku. My teraz czekamy na resztę chłopaków, więc mam chwilkę troszkę poopowiadać. Jestem jakby coś wpięty, więc do góry już nie polecę. I
takie moje uwagi odnośnie pracy na takiej wysokości. Kiedy robimy szkolenie i nawet większość robot, to się odbywa na dużo niższych budynkach, na niższych wysokościach i robiąc na tak wysokich budynkach mamy tu 200 metrów i te 200 metrów liny, no trochę to waży. I nawet wpinanie tej liny w zjazdówkę, no to nie jest takie łatwe jak na szkoleniu, jak na niższych budynkach. I te manewry, których się uczy w szkole, no to też trochę ciężko zrobić. To właśnie taka różnica pracy na niższych i wyższych budynkach. To spójrz na to i później chcę ten film. Max nie jest frajer. Tak, Max? Nie jestem frajerem, ale 100 zł to 100 zł. Dobra, odnośnie samopoczucia, jakby lęku wysokości, lęku pracy w takich warunkach, no nie mogę powiedzieć, że jestem jakimś mega profi. Oczywiście są ludzie, którzy mają większe doświadczenie, które potrafią więcej rzeczy, ale też robię nie pierwszy dzień. No i wszystko to było stopniowo. Zaczynałem od o wielu niższych budynków. I na początku oczywiście się bałem, strasznie było przechodzić przez krawędź, ale z czasem się przyzwyczajasz i teraz oczywiście są momenty, w których się boję, ale w większości jakby mam z tego przyjemność, już się przyzwyczaiłem i no nie mogę powiedzieć, że się boję. Często można spotkać taką opinię, że lęk wysokości w tej pracy to jest dobre, bo jak się boisz, to wszystko będziesz sprawdzał i się nie zabijesz, ale jak się boisz, to po co masz tu pracować? Nie wiem, po prostu musisz robić to wszystko ostrożnie, uważać co robisz, podchodzić do tego poważnie, no i nie musisz się bać, tak myślę. Jesteśmy na takim mini tarasie. Zjazd już prawie skończony. Tu niżej już nic nie robimy, tylko zjeżdżamy do ziemi. No i finish.
spania o 3 w nocy to nie jest najlepsze, ale jest jakaś romantyka w tym, aby pooglądać tak piękne widoki. Króciutka przerwa na batona. Zjazd już powoli się kończy. W miarę spoko już jest zrobione. Jeszcze około 10 pięter nam zostało. Zjeżdżamy nie do samej ziemi, tylko na taras. I właśnie do tego jesteśmy dzisiaj tak wcześniej, bo robimy wschodnią stronę, wschodnią ścianę i słońce już trochę nas tu gotuje, ale szyby jeszcze nie zdążyli się podgrzeć i plyn szybko nie wysycha, więc możemy mniej więcej normalnie pracować. Dobra, lecimy dalej. Okej, zjazd jest już skończony, kilka stów zarobione, jest już trochę przyjemniej. Idziemy teraz na górę, przesuwamy stanowiska w bok i nie wiem, czekamy albo robimy od razu, bo w sumie sytuacja ze słońcem nie była aż taka tragiczna. Słońce jest za chmurami, więc robiło się w miarę przyjemnie. Zobaczymy, co teraz będziemy dalej robili. Teraz przerwa, powiedzmy, na słońce, bo słońce już nie da nam dalej pracować i my idziemy się gdzieś do McDonalda coś zjeść. A tu obok chłopaki robią zjazd na słońcu. Trochę mi ich szkoda, ale jak czują się na siłach, to czemu nie? A, filmiki nagrywa. Tak, tutaj, tam nic ciekawego nie ma. Jesteśmy już po zjeździe. Dzisiaj było zrobione 2 zjazdy, więc będę się cieszył z wypłaty, ale no powiem tak, że porządnie się zmęczyłem. Bolą ręce, bolę kręgosłup. Dobra, ale do przeżycia. To teraz jeszcze nam zostało powciągać liny. Chłopaki już zaczęli to robić. I po wciąganiu lin wolność. Taka sytuacja. Przyjechaliśmy dzisiaj do pracy o 4:30 i wiatr nie pozwala nam pracować, więc zwijamy liny, które były tu zostawione jeszcze od wczoraj i do domu. Takie sytuacje też się zdarzają. Taka robota.
Jak obejrzałeś aż dotąd, to bardzo się cieszę, że Ci się podoba. Dalej będzie nie mniej ciekawe, bo dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Idę do pracy nie po to, by pracować, a po to, by nagrywać. I właśnie dzisiaj do zrobienia jest Skyfall. Jesteśmy na samym dachu tego budynku i zaraz postaram się Wam pokazać i wytłumaczyć, co tu się dzieje. Na tej ścianie chłopaki mają założone stanowiska. Tu i tu się zjeżdża do samej ziemi, a tu nie do końca. Jeśli wejdziemy wyżej, to zaraz Wam pokażę, co tam się dzieje. Tu właśnie można zobaczyć, że liny idą od razu do dołu, a tu idą jakby na ten taras. To jest dach Skyfallu i żeby go umyć, trzeba było tam zrobić odciągi i z tych odciągów już zjeżdżać niżej. Jeszcze później chłopaki będą musieli tam wrócić, likwidować te odciągi i dopiero wtedy można będzie tu powciągać liny. I właśnie jeszcze trzeba będzie zjechać niżej pod Skyfall i pod Skyfallem jeszcze trzeba będzie likwidować stanowisko, bo tam jest trochę gorzej. Tak mi się ułożyło, że z dachu wieżowca trafiłem na dach wiatraka i właśnie stąd kończę ten film. W sumie taki materiał udało mi się zrobić. Niestety nagrałem więcej niż dało się zmieścić, więc może uda się zrobić jeszcze coś ciekawego. No a jak się podobało, to dajcie suba. No i na tym kończymy. Wszystkim zdrówka, cześć!